Też jestem gotowy. Jedziemy? Jedziemy. Dzień dobry Państwu. To jest który odcinek, Dzień Piotrze? dobry. Piąty odcinek Pszczele Wieści o przyrodzie naukowej. No bo pszczoły, mówimy głównie o pszczołach, ale nie tylko, też szerzej o owadach czasami, no i w ogóle o nauce, wszystko co się łączy szerzej z pszczołami. No pszczoły to jest część przyrody. Nieodzowna. Zresztą my też. My też. Organizmy ludzkie. Dobrze. A jesteśmy w ładnym przyrodniczo miejscu. Na tle narzędzia ludzkiego, gniazda można powiedzieć ludzkiego, mówiąc tak bardziej biologicznie, czyli starym domku. Łowickim. Tak, w Bolimowskim Parku Krajobrazowym na pasiece zlokalizowanej tuż przy Pałacu w Nieborowie, należącej do Grzegorza Buczyńskiego. Wszystko się zgadza. Tak jest, bardzo ładna pasieka. Pozdrawiamy gospodarza. No dobra, ale gadu przechodzimy do konkretów naukowych. Piotrze, troszeczkę wracamy. Być może ten artykuł powinniśmy nawet odmówić, zanim omówiliśmy szczepionkę na zgnilca. To by miało sens. Artykuły wcześniej, bo teraz będzie o odporności społecznej pszczół miodnych. To jest w zasadzie częściowo artykuł tych samych współautorów, natomiast sięgamy jeszcze trochę wcześniej, będziemy omawiali, na czym polega ten mechanizm, który oni najpierw odkryli, a później stwierdzili, że być może to jakoś zadziała nam tutaj na zgnilca. Z tym, że moment pojawienia się tego artykułu jest trochę późniejszy, po odkryciu tego mechanizmu, bo jak sądzę, autorzy chcieli poszerzyć informacje z firmy Dalan Animal Health. Tak, ale na pewno ta publikacja jest wcześniejsza niż ten, który omawialiśmy ostatnio. Tak, to prawda. Około roku wcześniej. No w każdym razie chodzi w niej o odporność społeczną pszczół miodnych, czyli hipotezę, którą sprawdzili na temat mleczka pszczelego jako nośnika translokacji, czyli przemieszczaniu się cząstek bakteryjnych patogenów między osobnikami pszczół miodnych. Zanim opowiesz o szczegółach, to ja sobie pozwolę wspomnieć, że już tu na tym etapie mamy kilka poziomów odporności na patogeny. Chitynowy pancerzyk jest pierwszą z nich. One mają pewne trudności w dotarciu do organizmu pszczół. I teraz omawialiśmy to międzypokoleniowy wzrost odporności, TGIP. Tak. A w tym momencie mówimy o tym, jak organizacja społeczna pszczół wpływa na odporność. Ale też o samym mechanizmie fizjologicznym, czyli przemieszczaniu się tego mleczka pszczelego po rodzinie pszczelej, bo to warunkuje. Tylko nie pionowo, a poziomo, pomiędzy osobnikami. Tak. Oczywiście też do pożywienia larw, bo mleczko pszczele jest też elementem pożywienia. No tutaj cofamy się trochę do czasu, kiedy naukowcy nie byli jeszcze pewni, czy ten mechanizm właśnie międzypokoleniowego kształtowania odporności trochę tak na zasadzie jak u ssaków, czyli nabywania jej w związku z kontaktem z jakimś patogenem będzie występował. No i dlatego postanowili wykorzystać do tego mleczko pszczele. Chcieli sprawdzić, czy jeżeli będą jednej grupie pszczół podawali sam syrop cukrowy, a drugiej grupie syrop cukrowy, który jest zainfekowany tymi bakteriami z gnilca właśnie, czyli pałeczkami, Penibacillus larvae, to czy one w jakiś sposób będą występowały w mleczku pszczelim. I jak to zrobiono? No zrobiono to tak, że skonstruowano takie poidełka, dwa różne rodzaje. Oprócz tego, że karmiono je właśnie syropem cukrowym, to jeszcze były poidełka, w których sztucznie jedne z nich były kontrolne, czyli zawierały też prawdopodobnie sam syrop, a drugie zawierały zabite kultury bakterii Penibacillus larvae, wcześniej wyhodowane. Wyhodowano te bakterie, namnożono je i w autoklawie pozbawiono ich życia, pozostawiając strukturę tych bakterii, a jeszcze w międzyczasie oznaczono je
substancją, która powoduje fluorescencję, w mikroskopie Właśnie. fluorescencję. I o tym będę chciał, to mi się wydaje szczerze mówiąc najciekawsze, bo to, co wyszło, to już możemy, w sumie nie musimy zdradzać, bo już to wynikało z tego Właściwie poprzedniego badania, tak. co omówiliśmy, czyli no okazało się, że rzeczywiście działa, w tym sensie potwierdzili tę hipotezę, że w tej grupie, która dostała razem z syropem te cząstki tych zdezaktywowanych bakterii, to były jeszcze, powiem dla precyzji, rodziny bezmateczne, dlatego że takie produkują więcej mleczka. Stwierdzili, że w tym mleczku, które było przekazywane z osobnika na osobnika, no były fragmenty tych patogenów, tak? Natomiast najciekawsze moim zdaniem właśnie to ta metoda mikroskopii fluorescencyjnej właśnie. Tym razem nie posłużono się inżynierią genetyczną, czyli nie wszczepiono tam żadnych genów do tych bakterii, które by powodowały fluorescencję, tylko po prostu moczono te już nieżywe bakterie w takim koktajlu fluorescencyjnym. I później po prostu w tej mikroskopii, jeżeli obserwowano to mleczko pszczele później, które zostało przekazane z osobnika na osobnika, to było widać. To jest zobacz, naprawdę takie maciupkie. Po prostu tu, gdzie mamy całkowicie czarne, to Tak nie jest. ma nic. Znaczy nie ma, coś tam jest. No. W każdym razie nic, co nie fluorescencyzuje, nic, co nie wydaje światła fluorescencyjnego, czyli no, to jest grupa kontrolna i tutaj nic nie znaleziono. Natomiast w tej grupie, gdzie podano te nieżywe bakterie, są takie malutkie kropeczki i strzałki. I to są właśnie te fragmenty patogenów. Okazuje się, że pszczoły mają zdolność do przenoszenia fragmentów tych patogenów i dodatkowo potwierdzili to też tym, że w tej grupie zarażonej tymi, no nie wiem, czy można powiedzieć zarażonej nieżywymi patogenami, w każdym razie w kontakcie z tymi patogenami było, stwierdzili, że jest trochę więcej defensyny, takiego białka, które odpowiada za odporność. No i tak skończyli naukowcy tą hipotezę wtedy w 2021 roku, że być może uda się tutaj coś dalej zadziałać, żeby po prostu wykorzystać ten mechanizm do tego, żeby kształtować tą odporność społeczną w rodzinach pszczeli, które jeszcze się z tym patogenem nie kontaktowały. I tak narodziła się idea szczepionki. No zgadza się. Ona się narodziła wcześniej, bo mówiliśmy, 2018 już powstał patent, więc ktoś tam w głowie tę ideę już miał. Tak, jeśli chodzi o pomysł, rzeczywiście. Ale na pewno poszerzenie tego działania, wzbudzania odporności na życie społeczne, bo musimy powiedzieć, że pod względem genetycznym pszczoły miodne są słabiej przygotowane od pszczół samotnych do obrony przed patogenami. Te defensyny i inne substancje nie działają tak intensywnie jak u pszczół samotnych, ale właśnie przez ten mechanizm społeczny przekazywania mleczka pszczelego można tę odporność zwiększyć. Nie pokłócimy się. No chyba nie, bo tutaj nie ma o co. W każdym razie, ale pokłócimy się. Wyjaśniliśmy troszeczkę tą procedurę w sumie metodologii naukowej. Jak do tego naukowcy doszli, że wynaleźli tę szczepionkę na zgnilca. Tak jest. A czy ona sprawdzi się, czy rzeczywiście uwolni pszczoły od zgnilca? No to moje zdanie jest takie same, jakie wypowiedziałem wcześniej. Ale może inne mechanizmy odkryte dzięki temu badaniu spowodują, że nawet i ta szczepionka będzie. A to jak najbardziej, ale to ty ostatnio byłeś, Piotr, sceptykiem tego, że jak coś nie jest od razu do czegoś przydatne, to po co to badać, bo nam się to nie przyda, także wybacz. No, sorry, ale tu nie mówimy o noszeniu odchodów zwierzęcych w żuwaczkach. Ale jakie to ma znaczenie? To, że to jest kwestia czysto estetyczna, to nie powinno to moim zdaniem powodować jakichś preferencji. Że na przykład... Nie, umówmy się, że ja mogę mieć preferencje będąc pszczelarzem. Nie jestem naukowcem i nie uprzedzam się w związku z tym do tych badań. Okej. Przechodzimy do drugiego badania. Przechodzimy do drugiego.
Piotrze, nie wiem, czy wiesz, ile jest gatunków pszczół w Polsce? No, trochę wiem, no, 450 około. Nie pamiętam dokładnie ile, ale tę wiadomość musiałem mieć kiedyś tam przygotowaną przy innej okazji. I mam dla ciebie być może pozytywną informację. Otóż lista gatunków pszczół występujących w Polsce wydłuża się. Wyobraź sobie. Dwa lata Pozytywna lub nie. to porozmawiamy później. Ale- Natomiast dwa lata temu... Ale słuchaj, badanie wreszcie po polsku. Opublikowane po polsku. Zgadza się. Jest to badanie po prostu, które jest sprawozdaniem z odkrycia nowego gatunku pszczół w Polsce, mianowicie smuklika szerokopasowego Halictus. No, Pomóż mi po łacinie. Spróbujmy. Halictus scabiosae. W każdym razie, ponieważ już mamy to badanie po polsku, to wymienię teraz wszystkich naukowców. Otóż współautorzy to Jacek Wedzonka, Dariusz Ogrodnik, Magdalena, Ewelina Ciołek, Katarzyna Rosiak-Stępa. I teraz trochę może o tej pszczole. Okazuje się, że to pszczoła, którą uważano za do tej pory niewystępującą, ale jej ekspansja, jak piszą tutaj naukowcy, dlatego że odkryli ją w różnych miejscach w Tak. Polsce, pokażemy to tutaj na mapce właśnie teraz, Oczywiście. pewnie tutaj możecie sobie zobaczyć w tej chwili, że w tej publikacji piszą, że ona prawdopodobnie dokonuje ekspansji około 25 km na rok. Natomiast wiem od współautorki, że później już po publikacji tego artykułu dokonali kolejnych odkryć i okazuje się, że najprawdopodobniej jest to 50 km na rok. Ja myślę, że to by się z tego artykułu nawet dało wywnioskować, patrząc, gdzie poprzednio ta pszczoła była, w okolicach Budziszyna i gdzie poprzednio notowano jej występowanie. I patrząc na lata, kiedy była w Budziszynie, a kiedy pojawiła się u nas w Wielkopolsce i na Pomorzu, no bo Dolny Śląsk to jednak okolice bliskie Budziszynowi, ale wygląda na to, że rzeczywiście to tempo przemieszczania się jest szybsze. Tempo ekspansji. Odkryli ją m.in. na Pojezierzu Pomorskim, Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, na Dolnym Śląsku. O, proszę bardzo, tak ta pszczoła wygląda, prawda? Jest, no, piszą tutaj naukowcy, to są specjaliści od rozpoznawania gatunków, prawda? Że ta pszczoła, jeśli chodzi o smuklikowate, bo ta pszczoła należy do takiej całej dużej rodziny smuklikowatych, jest dosyć łatwo odróżnialna. To jest pszczoła szerokopasa i te paski chyba powodują, że jest łatwo odróżnialna. Generalnie jest to dosyć... Przypuszczam, że ją też łatwo widać, więc być może pszczelarze, tak jak Zadrzechnie kilka lat temu bardzo szybko namierzyli, tak być może i smuklika zobaczą. Natomiast to mamy typowe badanie, które jest po prostu publikacją odkrycia kolejnego gatunku. Mamy tutaj dokładnie więc jest dosyć charakterystyczny ten artykuł. Mamy tutaj dokładne rozmieszczenie, znaczy geolokalizację, gdzie w ogóle to odkryto. Nawet ten artykuł jest tutaj, są podane skrupulatne daty co do daty odkrycia, co do czy mamy do czynienia z samcem i samicą i oczywiście z tego, co wszystkie te osobniki są prawdopodobnie wypreparowane i znalazły się w jakimś archiwum. No i dość ciekawa może być informacja dla naszych widzów, że żyją trochę podobnie do trzmieli, z tym, że raczej głębiej pod ziemią budują gniazda, ale chociaż zaczynają właściwie trochę inaczej niż trzmiele, bo kilka samic wprowadza się do jednego gniazda i tak, ogólnie ta rodzina smuklikowatych to są pszczoły też społeczne, tylko trochę bardziej pierwotnie niż pszczoły. Ten związek eusocjalny jest u nich bardziej poluźniony wśród osobników. I na czym to polega? Na tym, że na początku kilka samic zakłada gniazdo wspólnie. I ta, która jest największa, po prostu zostaje, że tak powiem, można taką pseudokrólową powiedzieć, czy tam matką główną, tak. I te inne po prostu zaczynają jej pomagać. W pewnym momencie, jak już ma swoje robotnice, swoje córki, no to po prostu wypędza tamte i one muszą znaleźć sobie... Radźcie sobie, siostry, same. Muszą sobie znaleźć swoje gniazda. Dlatego
w ciepłym sezonie są w stanie wyprodukować 2 pokolenia takiej pszczoły. Pierwsze, w pierwszym pokoleniu samice zazwyczaj pomagają też jako robotnice w gnieździe, natomiast te w drugim kopulują z samcami i po prostu hibernują na zimę. I teraz dlatego te gniazda, to są pszczoły ziemne, bo nie wiem, czy wiesz, że najwięcej pszczół w Polsce to jest pszczół ziemnych. Modne są, prawda, pszczoły miodne, w paciekach miodne są murarki, dużo ludzi stawia teraz takie uliki z dziurkami, ale tak naprawdę najwięcej pszczół mamy w ziemi. I jeżeli ktoś przekopuje jakąś łopatą taką ziemię, czy szpadlem, no to może takie gniazdo naruszyć, bo te pszczoły, na przykład ten smuklik, wyobraź sobie, że gniazdo zimowe może sięgać nawet 30 cm w głąb. No i wiesz, no, to jest taka, to jest mniej więcej taka wysokość. Jak na pszczołę, prawda? Trzeba to jednak wygrzebać. Mam tutaj pewne zdjęcia za pozwoleniem autorki i będziemy teraz będziecie mogli sobie zobaczyć dodatkowe zdjęcia. Dodatkowe, które nie okazały się w tej publikacji. Tak. Ale bardzo ładne, sam zobaczysz, bo ci wcześniej nie pokazałem, jak fajnie wyglądają właśnie te zabezpieczone właśnie dziurki w głąb ziemi, bo jeżeli jest niesprzyjająca pogoda albo czują się zaniepokojone te pszczoły, no to nawet na noc, prawda, zawsze to zaklajstrują ziemią. Ale powiedzmy jeszcze trochę o tym, że ich pobyt w naszym kraju jest związany ze zmianami klimatycznymi. Tak. I dlaczego? No dlatego, że się ociepla. U nas. Bo one są pszczołami, które... Bardziej ciepłolubnymi. Bardziej ciepłolubnymi. Nie jestem pewien w 100%, bo wyczytałem, że północna Francja, okolice kanału, to też jest ich teren bytowania, ale faktycznie przez... No w każdym razie jest taka informacja, że wcześniej, kilka lat wcześniej przed tą publikacją były około 250 km od Polski w Niemczech. Także i teraz pytanie, czy powinniśmy się tego cieszyć, czy nie. No ja tu jestem po prostu zaciekawiony tym, jak to będzie. Podchodzę do tego jako pasjonata. Wiesz, bo są 2 rodzaje, tutaj mamy taką, zaraz przejdziemy do 3. badania, 2 skrajne rodzaje badań. Tutaj mamy bardzo szczegółowe badanie, które można powiedzieć, że jest takim, jest egzemplarz po egzemplarzu. Jest taką czymś, co była pierwotna entomologia, którą było, czyli po prostu zbieranie owadów, preparowane je pięknie, rozpoznawanie gatunków, zachwycanie się owadami i co jeszcze ciągle ma przyszłość, bo mnóstwo gatunków jest zebranych po muzeach i jeszcze nie opisanych. Także jest to typowo takie zbierackie badanie i gdzie po prostu możemy wiedzę o przyrodzie poszerzać na podstawie coraz to nowych gatunków i tego oczywiście, jak one są zbudowane, czyli anatomii i morfologii. I ich oczywiście później ewentualnie w badaniach fizjologii. Natomiast mamy też badania szersze. Tu by można powiedzieć dla tych, którzy są zwolennikami rozdzielania praktyki od teorii, że to są praktycy, którzy chodzą po polach, po łąkach, zbierają te pszczoły. Natomiast mamy też takie badanie, wyobraź sobie, trzecie, gdzie siedzą ludzie przy komputerach, analizują miliony danych, wklepują je do komputera i za pomocą narzędzi sztucznej inteligencji i statystyk wypluwają nowe dane. Za chwilę będziemy o nim opowiadać, ale ja pozwolę sobie jeszcze, powiedziałeś, że jesteś zaciekawiony tą całą sytuacją, a ja jestem trochę zaniepokojony, bo to jednak jest potwierdzenie, że ten klimat nam się zmienia. Na szczęście nie wiem, na ile te obserwacje dotyczące smuklika są w 100% rzeczywiste, w sensie, że nigdy wcześniej w Polsce nie był. Bo było zanotowane obserwowanie tego gatunku w latach 70., ale niepotwierdzone. Te badania były, te obserwacje były jakieś tam jednostkowe, nie udało się ich potwierdzić. Tutaj rzeczywiście mamy te wystąpienia. No dobrze, ale to był kiedyś, albo go nie było i co to zmienia? Nie, to nic nie zmienia. Sugerujesz, że te pszczoły mają jakąś narodowość? Nie, broń Boże. Natomiast nie wiem, na ile to ich przywiązanie do klimatu jest istotne. Może po prostu sobie migrują czasowo. No ale skoro teraz migrują naturalnie, no to znaczy, że ten klimat im sprzyja po prostu. Nie wiem. Czasami migracje bywają w tereny, które są niesprzyjające i taka populacja z czasem zamiera. Mam dla Ciebie propozycję. Przejdźmy do ogromnego badania, które pokazuje, gdzie jest największa bioróżnorodność pszczół.
Zróbmy to. Dobra. Piotr, mam do Ciebie takie pytanie. Bo ostatnio mówiliśmy, ile jest pszczół w Polsce. A czy wiesz, ile jest pszczół na świecie? Gatunków. Gatunków. Popatrz, było to tutaj i zapomniałem. Ponad 20 tysięcy. 20 tysięcy. Ponad 20 tysięcy. I słuchaj, mimo że mnóstwo, to idzie po prostu miliony, jest rekordów, czyli po prostu pojedynczych danych, jakie mamy o tych różnych pszczołach, o tych różnych osobnikach, takich wytrwałych naukowców, praktyków, którzy chodzą po łąkach i badają te pszczoły, to wiesz, że do tej pory niespecjalnie wiedzieliśmy, jakie jest tak naprawdę ich zróżnicowanie na świecie. No chyba nic dziwnego, bo jak naukowcy, badacze praktycy chodzą po łąkach, to mają dokładny obszar tej łąki, ale nie mogą mieć dokładnego obszaru świata. Tak jest i dlatego niektórzy uważają, że to są ci naukowcy, którzy znają się na swoje rzeczy, bo oni pracują na żywym materiale, preparują te pszczoły i inne owady. No i są ci drudzy, którzy siedzą przy komputerze I żerują na tych? Używają narzędzi modelowania statystycznego, sztucznej inteligencji i tak dalej. Tak. Ale chciałem Ci powiedzieć, że moim zdaniem obydwoje są potrzebni, czy obie grupy naukowców są niezbędni i tylko dzięki współpracy tych naukowców możemy tak naprawdę poznać, co się w tej biologii dzieje. No zgadzam się w 100%. I w związku z tym kolejne badanie jest metaanalizą. Tak, a jeszcze tak. nie mówiliśmy o tym, co to jest metaanaliza. Nie mówiliśmy. Bo mamy już tak, mamy przeglądówkę, mamy takie badanie, które analizuje nowe odkrycie jednego gatunku, mamy badania porównawcze, jak na przykład trzmiele kontra pszczoły miodne w Belgii, no i teraz mamy metaanalizę. Czym się charakteryzuje metaanaliza? Otóż metaanaliza zbiera kilkadziesiąt, kilkaset, albo nawet kilka tysięcy, a nawet miliony różnych badań, nawet historycznych i współczesnych, i próbuje je wrzucić do jednego worka, nawet jeżeli one się trochę różnią, no bo niektóre ciężko jest porównać. To współcześnie dysponujemy już takimi narzędziami statystycznymi, że możemy jedne próbować porównać z drugimi. W każdym razie z całej puli badań można odrzuca się te badania, które w jakiś sposób grupie naukowców wydają się nieprawidłowe lub nie przystają do innych, bierze się taki trzon i analizuje się na jego podstawie wspólny wniosek. Sama nazwa meta mówi, czyli że tak, obejmujemy coś głębiej, szerzej, prawda? Analizujemy problem szerzej. I wielu, na przykład w psychologii, dopiero metaanalizy uznaje się za taki złoty środek badań, prawda? Bo to są i ekologiczne problemy też są skomplikowane. Tak jak problemy psychologiczne i socjologiczne u ludzi, w jednym badaniu może dochodzić do różnych nieprawidłowości, nawet takich, o jakich naukowcy nie są świadomi. Przy najlepszej woli badacza i przy zastosowaniu przez niego wszystkich możliwych technik unikania błędów i problemów. I właśnie do tego są potrzebni tacy naukowcy, którzy siadają i mozolnie analizują, oczywiście z pomocą komputerów, różne dane, bo powiedz może, ile danych przeanalizowano w tym konkretnym badaniu, a to badanie to jest Global Patterns and Drivers of Bee Distribution, czyli globalne rozmieszczenie zróżnicowania pszczół. No wzięto pod uwagę prawie 6 milionów zapisów, 5 milionów 800 coś, już nie wnikając w szczegóły. I ile z nich uznano za ważne do dalszej analizy? I do dalszej analizy zakwalifikowano niecały 1 900 parę tysięcy. No, czyli 1/6, 1/5, coś takiego, tak. prawda? Uznano za ważne. Ale skąd to się bierze? No stąd się bierze, że po pierwsze w badaniach tych lokalnych, w tych analizach, które wzięto pod uwagę, są w niektórych miejscach powtórzenia. Naukowcy, którzy robią badania, biorą pod uwagę swoje obserwacje i obserwacje historyczne. Jeżeli weźmiemy teraz te analizy robione dawniej i tą analizę robioną teraz, to musimy od tych bieżących odjąć te historyczne. Tu się nagle wszystko zmniejsza. Pojawiły się problemy tak zwanych synonimów, czyli ktoś pisze o czymś innym,
o innym zjawisku, wykorzystując te same dane i wydawałoby się, że te dane niekoniecznie są te same, ale są sposoby porównywania ich i stwierdzenia, że badanie dotyczące jakiegoś innego zjawiska wzięło pod uwagę bazę danych, jakąś bazę wyników, którą wcześniej już tak czy inaczej zakwalifikowano, więc nie można jej zakwalifikować jeszcze raz. I z 6 milionów zostało niecały 1 milion, ale prawdopodobieństwo prawidłowych danych między 1 a 8%. Wydaje mi się, że to jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo prawidłowości danych zebranych w tej metaanalizie. Tak, ale to nam coś mówi o tym, jak powinniśmy się przyglądać i replikować, powtarzać te dane i sprawdzać. Bo to badanie jest czymś takim, jak naukowcy często mówią, sprawdzam, to jest sprawdzam drugi raz, czyli tak jakby sprawdzam już tych, co sprawdzali. Tak. No i jedna rzecz, to jest dosyć ważna do poruszenia, oprócz tych błędach, oprócz tych, które się nie nadawały do dalszej analizy, o czymś takim, o nierównomiernym rozkładzie, bo mogłoby się wydawać, no przecież mamy tyle tych danych o pszczołach z różnych części świata, po prostu sumujmy, zróbmy średnią i wyjdzie. No nie. Dlatego, że tu jest ten problem nierównomiernego rozkładu danych i wynika to z różnych rzeczy, na przykład z majątności danego państwa, a nawet poszczególnych rejonów administracyjnych. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Colorado jest najwięcej, w Kalifornii jest najwięcej danych. Po prostu tam albo są naukowcy, którzy są tym najbardziej zainteresowani, albo jest możliwość zdobycia pieniędzy na te badania najwięcej, bo na przykład się uznaje za ważniejszy problem od innych. To jest na pewno sprawa skomplikowana, no niemniej... Albo ci z Kalifornii wykorzystali trochę lepszy sprzęt i w związku z tym zebrali większą ilość danych. No, tak jest. Mogą na to wpływać zupełnie różne przyczyny. A są takie kraje, gdzie po prostu tych badań jest no tyle, co kot napłakał. No to przecież nie możemy powiedzieć, że w takim razie w tej Kalifornii jest o wiele więcej pszczół, tylko na tej podstawie. Przy czym prawda? na przykład na Filipinach znaleziono 0 danych błędnych. Filipiny, czyli tam mają mniej danych, ale się bardziej starają. Ale się bardziej starają, tak. Może, no i może jeszcze to jedno. pytanie, co jest lepsze. Czy więcej danych zebrać mniej starannie, czy mniej, a bardziej starannie? Albo poddać je analizie statystycznej i po prostu wyciągnąć z takich danych, jakie mamy, właściwe wnioski. Może tak. Nie zastanawiając się bardzo nad tym, kto zrobił dobrze, a kto zrobił gorzej. No i co wyszło? Po przetworzeniu naprawdę wiele razy przez różne narzędzia statystyczne, o których tutaj już nie będziemy specjalnie mówimy, zwłaszcza, że się na tym nie znamy szczególnie. Co wyszło? Otóż wyszło, że tutaj zresztą możemy wrzucić taką mapkę. Tam, gdzie jest najbardziej czerwono, jest najgęstsze zróżnicowanie pszczół. I to, co można powiedzieć, tak uogólniając, że tereny dobrze sprzyjające po odseparowaniu różnych rzeczy, tereny dobrze sprzyjające dla różnorodności pszczół, to są tereny kserotermiczne, i tereny umiarkowane, klimatu ksenotermicznego i umiarkowanego. Co z tego wynika? Już mówię, otóż zawsze kserotermiczne, czyli bardziej suche. Tak, ja wiesz, że zawsze myślałem i właśnie przygotowując się do tego nagrania się nauczyłem nowego słowa, bo zawsze myliłem to i wydawało mi się, że to jest ksenotermiczne i to rozumiałem, że jakieś takie, tam gdzie są tereny, gdzie są obce organizmy, które lubią ciepła, to jest kserotermiczne, tak. Czyli ksero oznacza, to jest z łaciny albo z greki suchy. Tylko nie wiem, z którego... No w każdym razie to oznacza suchy, czyli organizmy, które lubią suchość i ciepło. I teraz już wiem, skąd metoda fotograficzna kserografia. Dlatego, że to jest sucha metoda. No oczywiście. Całe życie. Dopiero w połowie życia się dowiedziałem tego. Ale dopiero teraz mi powiedziałeś i ja od tego momentu też wiem. Także całe życie się człowiek uczy i całe życie naukowcy są uczeni, powinni być przynajmniej uczeni do tego, żeby całe życie się uczyć i wątpić w swoje wyniki. Ale bardzo ważny wniosek, którego nie powinniśmy pominąć. Pokazałeś rzeczywiście, gdzie tych pszczół jest najwięcej. Ciekawe, że w warunkach tropikalnych, w których jest ogromne bogactwo owadów, chyba największe na Ziemi bogactwo owadów, jest właśnie stosunkowo mało pszczół. Bo w ogóle w lasach nie ma za dużo. Bo co mamy z połączenia tych terenów kserotermicznych i umiarkowanych. Więc kserotermiczne, czyli ciepłe, nasłonecznione i suche, a z kolei umiarkowane to takie, które mają pory roku i
są wilgotne. Tak. Więc to nam się łączy trochę coś takiego, jakie mamy na przykład na południu Europy. Skąd właśnie ten smuklik do nas przychodzi między innymi i inne Prawda. pszczoły, jak ta słynna czarna pszczoła zadrzechniefreutowa. Więc tam jest właśnie najwięcej pszczół, chociaż Polska i tak leży w terenie, zobaczcie sobie, dosyć bogatym w porównaniu do innych, dlatego że mamy coś takiego. Mamy pewne tereny, które są na przykład na zboczach gór, tam są łąki, które są suche, a jednocześnie mamy pory roku, gdzie mamy też część sezonu wilgotną, prawda? I to jakoś się tak wszystko składa na to, że są korzystne warunki do różnorodności pszczół. I w takim razie można się spodziewać, że ta różnorodność będzie u nas nawet rosła być może. Ja przynajmniej z tego taki wniosek wyciągam. I wiesz, co jest ciekawe? Chciałem jeszcze poruszyć taką sprawę, że tutaj też oni, naukowcy, na to wskazują, że to są często tereny w jakiś sposób przekształcone przez człowieka, które sprzyjają tej różnorodności. No bo pomyśl sobie, właśnie w naszym klimacie to mogą być wszelkiego rodzaju pastwiska, hale, łąki, które teraz są nieużytkami i tak dalej. Tak jak już wspomniałem, wbrew pozorom lasy, w tym lasy tropikalne, nie są najlepszym miejscem dla zróżnicowania pszczół. Tylko podkreślam, tu nie chodzi o to, że tam gatunki się jakieś źle mają. Tam na pewno są gatunki, które się mają świetnie. Oczywiście. Chodzi o to, że tylko dla tego zróżnicowania. I teraz gdybyśmy na przykład nie opiekowali się, nie zarządzali antropogenicznie jakimiś terenami, to tutaj po prostu w wielu terenach te tereny zarosły trawami i puszczami i tych pszczół mogłoby być de facto mniej, wiesz? Także tak, bioróżnorodność gatunkowa mogłaby być niższa. to jest taki fajny przykład na to, że przy ochronie przyrody również ten człowiek ma znaczenie, że za ważne uznajemy utrzymywanie czy pomaganie utrzymać się takim obszarom, które również są przekształcone przez człowieka. A nie tylko takim w pełni niezależnym. I za przykład możemy podać tereny górskie w postaci połonin bieszczadzkich czy hal tatrzańskich, prawda? Tak, zdecydowanie. Które właśnie dzięki wypasaniu owiec mają swoją właśnie biologię i Z tego jeszcze się orientuję, zresztą na tych halach również rosną rzadkie gatunki roślin. Tak, Storczyki i tak dalej, które są pod ścisłą ochroną zresztą. No oczywiście. No dobrze. To chyba wiemy, gdzie jest najwięcej pszczół na świecie. No jeszcze raz przyjrzyjmy się tej mapce. Oczywiście tu jest dużo więcej. Jeszcze pokażę ten wykres. Bardzo fajny jest ten wykres, bo wiesz co ten wykres kołowy pokazuje? O, taki tutaj. Opowiadaj. Tak, że właśnie porównali region, z którym mają najwięcej danych, ale już tych odfiltrowanych i tak, czyli tych poprawnych, i region, gdzie stwierdzili, że jest największa gęstość pszczół prawdopodobnie. I wiesz, że ona nie zawsze się pogrywa, co jest ciekawe. Tak, czyli po prostu właśnie. Ewidentnie w jednym... To nie znaczy, że tam, tak, gdzie jest... to znaczy, że powinniśmy uważać, bo zobacz, na przykład 62% mamy dla północnej, tak, bo próbki są we wewnętrznym okręgu i 62% mamy dla północnej Ameryki, North America, czyli najwięcej, natomiast ta North America ma tylko 14% w całym zróżnicowaniu pszczół. Natomiast najwięcej wyszło 26%, czyli w południowej Ameryce. I 19% właśnie w Afryce, 15%, bo tu jest w podziale na kontynenty w Azji. I w Eurazji 10% próbek. Natomiast z zagęszczenia wyszło 62% w północnej Ameryce, 20% w Eurazji. I to jest, można powiedzieć, taka czołówka, czyli ilość próbek przebadanych pszczół nie pokrywa się z ilością zagęszczenia gatunków. Tak. Także powinniśmy bardzo uważać i być może powinniśmy taki jest też wniosek naukowców, na te pozornie biedniejsze tereny w zagęszczenie różnorodności pszczół zwrócić baczniejszą uwagę. Mnie się tu w ogóle podoba podejście tych badaczy, autorów tej metaanalizy, bo po pierwsze oni wyłączyli właściwie dane firm prywatnych. Widzisz. Tylko instytucje były brane pod uwagę w tych 6 milionach zapisów, po to, żeby nie faworyzować krajów bogatszych, bo w krajach rozwijających się nie ma
firm prywatnych, które się takimi rzeczami zajmują. A po drugie jeszcze sugerują, oczywiście jak wszyscy, sugerują, że powinniśmy zwiększyć ilość obserwacji, żeby mieć pełny obraz rozmieszczenia. Powinniśmy zwiększyć ilość obserwacji, ale postulują środki finansowe na te badania nie dla ośrodków akademickich, ale właśnie dla instytucji, które się zajmują badaniem środowiska w poszczególnych krajach. Że stamtąd możemy dostać ciekawsze dane, ale jednak z instytucji, nie z firm prywatnych cały czas. I one mogą nam dać pełniejszy obraz świata, w którym żyjemy, na podstawie chyba już kolejnych metaanaliz. No cóż, wydaje mi się, że wspaniała wiedza, jaką nową wiedzę o przyrodzie, jaką wiemy na podstawie zagęszczenia pszczół. I oczywiście to jest badanie wstępne, bo to było pierwszy raz, to była pierwsza raz taka analiza, no i we wnioskach końcowych jest oczywiście sakramentne, że to nam dopiero teraz da pole do popisu przy nowych badaniach. A kończąc ten odcinek, jest dzisiaj trochę chłodno, ale jest tu tak fajnie, że chyba na następny odcinek umówimy się też w tym Bolimowskim Parku I Krajowym. co ciekawe, będziemy Okay? tak samo ubrani. Nie wiem jeszcze. Dziękujemy. Dziękujemy. Do zobaczenia w odcinku 6, o ile pamięć mnie nie myli. 6. Hej.